A on stoi przy pisuarze obok i mówi, a po deszczu idzie grzmot. I się zesrał. Cześć, witam was. No, jak już pewnie wiecie, się dowiedzieliście, ostatni film mi YouTube zrzucił, zablokował, nie mam do niego dostępu. Jest usunięty, zlikwidowany, bo komuś coś przeszkadzało. Nie wiem, czy te za przeproszeniem zjebane uczucia religijne, czy może ich oburzyły cytaty z ich Pisma Świętego, być może wypowiedź któregoś z klech, nie wiem. Tego nie ogarniam. Ale powiem wam, że przeraża mnie, naprawdę przeraża mnie w pewnych momentach, przeraża mnie ten polski prymitywny fanatyzm. Ta głęboka potrzeba tych chłopów pańszczyźnianych, nie wiem, z tytułami nawet profesorów czy doktorów do włażenia z gumofilcami w cudze życie. Potrzeba pouczania, wskazywania jedynie słusznej drogi malućkim. No, jak wiecie, nic złego o Bozi powiedzieć nie można. I ten polski, taki koszmarny strach przed samodzielnym myśleniem, ten odruch czołobitności przed tak zwanymi autorytetami, będącymi chyba skutkiem, nie wiem, niewolniczego wychowania w bojaźni przed, nie wiem, nieuchwytnym duchem zamkniętym, nie wiem, w gipsowe, często tandetne figurki. A najgorsze, moi drodzy, że że te prymitywy się, nie wiem, publikuje, przez co nagłaśnia i hołbi. Dlatego tak według mojego skromnego zdania w szkole średniej powinno się wykładać filozofię, której istotnym elementem jest etyka, bo to jest nauka poruszająca analogiczne aspekty, ale pozbawiona takich wszystkich bzdur o piekle, niebie, o tym, że rodzimy się już z jakimś brzemieniem jakiegoś wydumanego grzechu, o dziadku z brodą, któremu się wydaje, że wszystko wie i wszystko może, o gadającym wężu, o gołąbku zapłodniającym małą dziewczynkę, o aniołkach, diabełkach, harce i tym podobnych bzdurach. Katolicy lubią krytykować, oczerniać ateistów, ale tak naprawdę i katolik jest ateistą. Dlaczego? Bo katolik nie wierzy, nie wiem, w Zeusa, Allaha, Buddę, Mirtę czy Ra. Gardzi ich obrzędami, ich świętami. I powiem wam, że między katolikami, a na przykład mną, różni jedno. Ja do zbioru tego, co wymieniłem, dorzucam jeszcze mitologię chrześcijańską. Także też nie wierzę w Zeusa, Allaha, Buddę, Mitrę czy Ra i nie wierzę w żadnego Jezuska. Wy nie wierzycie w Allaha, Buddę, Mitrę, Ra, ale wierzycie w Jezuska. Ja po prostu nie wierzę w jednego Boga więcej niż wy, więc jesteście takimi samymi ateistami jak ja, tylko większymi hipokrytami. Katolicy lubią też mówić, że nasza cywilizacja europejska wyrosła z kultury chrześcijańskiej. Nie. Cywilizacja europejska wyrosła z kultury i nauki starożytnych cywilizacji Wschodu, Egiptu, Grecji, Rzymu, a nie chrześcijaństwa, które ze wszechmiar prawdziwą kulturę i naukę konsekwentnie niszczyło. Zresztą nie tylko w Europie. Chrześcijaństwo jest zaprzeczeniem rozwoju wolności osobistej i społecznej, racjonalnego myślenia. Jedynie skutecznie zniewala i ogłupia bezmyślne masy dla jak największej korzyści pasożytniczej hierarchii. To jest władza i pieniądze, to jest jedyny cel i jedyna słuszna droga, jedyny zamysł założycieli właśnie tej religii. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie.
Tobie, Jezu, ufam Tobie. Moi drodzy, dzisiaj spróbuję tak zlepić w jakąś całość, jeszcze trochę tych bzdur obnażyć, tych bzdur religijnych, zakłamania tego kościoła. I nie wiem, czy mi ten filmik znowu zrzucą, czy nie wiem, może mi zablokują kanał, bo jak wiecie, no, część tych, nie mówię o wszystkich katolikach, ale część tych psycholi katolicznych po prostu nie lubi prawdy. Są takimi pieprzonymi hipokrytami, takimi zakłamanymi sukinsynami. Wybierają z tych swoich pisem świętych tylko to, co im pasuje, to, co im odpowiada i to cytują, a to, co niewygodne, to udają, że tego nie ma. A jak ktoś to upublicznia, tak jak w moim ostatnim filmiku, to nie wiem, czy to zgłaszają, czy co, bo im się to nie podoba, to nie pasuje do ich kłamliwej narracji, do ogłupiania ludzi i nie wiem, zgłaszają. Podawałem wersety, skąd to brałem. Ja po prostu nie mogę, powiem wam, ogarnąć. Nic nie wymyśliłem w tym ostatnim filmiku. Wszystko było autentycznie tłumaczone. Nawet filmiki nie były przerabiane. Tutaj wrzucam przerabiane już specjalnie. W tamtym wczorajszym filmie nawet nie przerabiałem filmików. Autentyczne wypowiedzi, czy sukienkowych, wszystko było autentyczne. I to im się nie spodobało. I zobaczcie, jaka to jest pieprzona hipokryzja, jakie to jest pierdolone zakłamanie. Jestem trochę wkurzony, bo się przy tym filmie, powiem wam, trochę napracowałem, bo wyszukać to wszystko i zrobić tak, żeby pokazać, że robiłem to uczciwie. A oni wzięli i mi wywalili ten filmik. Nie podoba im się prawda, ale tacy są fanatycy na całym świecie. Ja nie mówię tu o katolikach. Fanatyk to fanatyk, ma zjebany mózg. I czy to będzie wyznawca tego Jezusa, czy Jahwe, czy nie wiem, Allaha, czy jakiego innego pseudoboga. Fanatyk danej religii zawsze będzie fanatykiem i ich tylko różni to, w co wierzą, a reszta się nie zmienia. Ale tak jak jest na początku w czołówce mojego programu, ust mi nie zamkniecie. Dobra, ale przejdźmy do obnażania dalej tych bzdur religijnych. Konia z rzędem temu, kto mi powie, w jaki sposób Jezus znalazł facetów o imionach Marek, Łukasz, Jan, Piotr, Tomasz, Mateusz, Filip na Bliskim Wschodzie w tamtych latach. Czekam na propozycję. I tak dla przypomnienia tej miłosiernej katolickiej wiary, to przypomnę, że aby zrobić miejsce dla białej rasy, chrześcijańscy konfiskadorzy i misjonarze wymordowali ponad 70 milionów Indian. To był największy holokaust w dziejach ludzkości. O tym uczą, o tym mówią? Raczej nie. Chrześcijańskie przykazania nie czynią człowieka moralnym. Nie zabijaj. Chrześcijanie mordowali miliony ludzi. Nie kradnij. Kradli i nadal kradną. Nie cudzołóż. Robili to zawsze i robią nadal i nadal będą robić. Co gorsza, spowiadają się z tego i dostają rozgrzeszenie. To jest najbardziej po prostu niemoralne. Żadna religia nie daje moralności. Daje ją jedynie człowieczeństwo. Tutaj powiem wam jako przykład może być Irlandia, gdy w przenośni odrąbała Kościół i kler od państwa, szybko stała się przyjaznym, rozwijającym się i bogacącym się krajem. Jednego z najbiedniejszych krajów Unii Europejskiej stała się jednym z najbogatszych krajów, bo po prostu nie karmiła tego pasożyta. Trwa w rozliczeniu i karaniu kłamliwych dewiantów w haftowanych szmatkach.
Gdy polski klecha molestuje lub gwałci, wciąż jest pewny bezkarności lub po prostu przedawnienia. I pewnie nie wszyscy zauważyli, ale powstała też nowa odmiana katolika. To jest pisowski katolik, szerzący nienawiść, pogardę, kołduństwo, zaprzaństwo, antyeuropejskość, brak szacunku dla prawa, taki chamski, prymitywny barbarzyńca, ale na kolanach i ze znaczkiem Jana Pawła II, no i oczywiście Rydzyka. Dziękujemy również Panu Bogu za ten dar, jakim jest osoba czcigodnego ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka. Bez niego, bez jego śmiałej wyobraźni, klarownej myśli, hartu ducha i nieugiętej woli, ten wznoszący się ku niebu, jak gotyckie katedry gmach, nie zostałby wzniesiony. Bóg zapłać, ojcze dyrektorze, za wszystko, co uczyniłeś dla Kościoła i dla Polski. Dzięki Radiu Maryja, dzięki telewizji Trwam, dzięki tym wszystkim przedsięwzięciom, które są dziełem ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka, szerokie rzesze katolików w Polsce odnalazły się wobec prób relatywizowania nauki Kościoła, wobec wprowadzania w życie społeczne antykatolickich ideologii oraz prób dzielenia wierzących na tych postępowych i tych konserwatywnych. Radio Maryja współtworzy demokratyczny pluralizm opinii, korzystając z wolności słowa, odważnie i suwerennie, realnie tę wolność umacnia. Zdecydowanie staje w obronie dobrego imienia Polski oraz chrześcijańskich uniwersalnych wartości. Pozwolę sobie również przekazać na ręce ojca dyrektora patenę, która, jak myślę, uświetni kolejne Eucharystie, które będą się w tym miejscu przecież jeszcze przez niezliczoną ilość lat odbywać. A wiecie, co mnie wkurza, tak, może nie najbardziej, ale jedno z takich dosadnych? Wkurza mnie to, moi drodzy, że niektórym tak zwanym polskim katolikom bardziej przeszkadza ściąganie krzyża w urzędach niż ściąganie przez księdza gaci małemu dziecku. Oto oni tego nie widzą, oni tego nie krytykują, ale jak dwie deski ze ściany ściągniesz, to lament na całą Polskę. Pewnie nie wszyscy się ze mną tu zgodzą, ale według mnie religia kradnie to doczesne, bezcenne życie, które ma się tu i teraz. Każe je zamieniać na cierpienie, ascezę, bardzo destrukcyjne poczucie winy, umartwianie się, fałszywie rozumianą pokorę. W zamian daje ci złudną nadzieję raju po śmierci, choć można go zaznać tu na ziemi za życia, ale oni ci oferują towar, którego nie będziesz w stanie zareklamować. Oni opływają w luksusach, a tobie każą się zamartwiać i obwiniać za to, że ponad 2000 lat temu jacyś goście Żyda przybili do krzyża. No ale jakby nie patrzeć, powiem wam, że bycie księdzem to jest idealny zawód dla leniwego pedofila. Dach nad głową, ma wyżerkę, ma dzieci, sami rodzice mu przyprowadzają własne dzieci. No, Kościół katolicki to, można powiedzieć, takie typowe pedofilskie Eldorado. Być może nie każdy o tym wie, ale katolicy to tylko 17, niespełna 18% ludzkości na ziemi. I dobrze by było, aby katolicy wiedzieli, że ich Bóg nie rozporządza całym światem według tego, co głoszą, co uznają, o czym są niby przekonani. I tak do tych wszystkich, którzy mają taki wielki ból dupy, że mówię prawdę o tym całym Kościółku, o tym Bogu i tak dalej. Jeżeli którykolwiek z was będzie urażony, będą mu obrażone jego uczucia religijne,
jeżeli kiedykolwiek słowem lub czynem obrażę Twojego Boga, to mam propozycję. Przyprowadź go do mnie. Śmiało. Wtedy osobiście go bardzo za moje słowa i czyny przeproszę. Dajesz. Ja czekam. Kościół, rola Kościoła w państwie jest tą rzeczą fundamentalną i o tym powinniśmy Nie, oczywiście, warunki życia, tak, dobrobyt tu się Polaków różnimy. jest rzeczą fundamentalną. Tu się różnimy. Pani jako minister powinna zajmować się Dobrobytu rzeczami... mieszkaniowego nie będzie, jak nie będzie dbałości o Kościół, o historię i o Polskę. Nie będzie tego. Wydaje mi się, nie że będzie. kiedy będziemy budować i kiedy będziemy powstrzymywać złe zjawiska na rynku, niezależnie od tego, czy ktoś jest wierzący, czy nie. I tym się powinniście zajmować jako rządzący, a nie dyskusją ideologiczną. No ale żyjemy na pastwisku Watykanu. Kler tak szybko nie opuści swojego żywiciela, mówię, Polski i narodu polskiego. A dlaczego? Wedle kościelnych rejestrów w Polsce jest 10 214 parafii, w których żyje ponad stan 28 546 księży. Oprócz nich w 180 zakonach żyje sobie armia 32 000 różnej płci zakonników. W Polsce jest też 133 biskupów, 14 418 katechetów. Do tego po prostu nieznana liczba kapelanów od wojska, policji, zakładów pracy i chuj wie jeszcze, czego tam jeszcze. Mało tego, 20 000 kościołów, których koszt budowy każdego to jakieś 30 domków jednorodzinnych. O dziesiątkach tysięcy plebanii i innych pałacach, już tu nie będę nawet wspominał, jak też o ponadmilionowej połaci naszej polskiej ziemi ornej. To wszystko sponsoruje każdy Polak, czyli ja i każdy z Was, moi drodzy. Nie tylko dając na tacę, ale i nasze pieniądze są bez naszej zgody, naszej wiedzy wydawane przez rządzących, aby utrzymać tyle niepotrzebnych darmozjadów. Do tego wygodnego życia oni po prostu już tak przywykli, tak się przyssali, że nie dadzą od tak sobie tego zabrać. I podam Wam tutaj przykład, bo jak wiecie, część mówi, szczególnie Klech, jak to okrutnie w Polsce ten Kościół jest prześladowany, jak mu tutaj źle. No to przykład, na przykład od 1989 roku wybudowano w Polsce aż 7 szpitali i zaledwie 1365 kościołów. No jak widzicie, Kościół jest strasznie prześladowany w tej naszej Polsce. I powiem Wam, jak długo żyję na tym ziemskim padole, jakoś nie spotkałem, być może Wy spotkaliście, ale ja jakoś nie spotkałem ani jednego, dosłownie ani jednego katolika, który mówił: sami utrzymamy nasz Kościół, sami utrzymamy naszych duchownych, nie potrzebujemy żadnego funduszu kościelnego. Nie, żaden tak nie powie, bo pasożytowanie to fundament każdej religii, a tej właśnie w szczególności. I powiem Wam, że żaden system, dosłownie żaden system wyłudzania pieniędzy, nie wiem, na przykład na wnuczka, nie przebije sposobu wyłudzania pieniędzy na Boga. Bo ten system już trwa od ponad 2000 lat i nadal działa, nadal ludzie się na niego nabierają. Bo nie wiem, czy wiecie, na przykład na fundusz kościelny idzie rok do roku ponad 200 milionów. To jest generalnie rzecz biorąc więcej niż Woś Owsiak zebrał na przykład w 2024 roku. No trochę to dziwne, że mamy na nasze
inaczej, że musimy na nasze leczenie naszych dzieci zbierać, robić, tak jak Owsiak robi zrzutki, który jest jeszcze atakowany, opluwany, oczerniany, pomawiany. A Kościół dostaje kasę z budżetu państwa. Czy nie lepiej byłoby tą kasę, którą dostaje Kościół, przeznaczyć na przykład na służbę zdrowia? Czy nie byłoby z tego więcej pożytku? Ale zobaczcie, jakie mamy społeczeństwo. My wolimy opluć, oczernić, pomawiać, wyśmiewać człowieka, który pomaga naszym najmłodszym obywatelom, chociaż i też seniorom. Ale słowa złego z tych tak zwanych katolików nie powie na przykład na ojca inwestora Tadeusza, który wyłudza pieniądze. Ludzie, nie wiem, robią zrzutki, zbierają na leczenie dziecka, a ten opasły pasożyt dostaje od tak na pstryknięcie palca grube miliony. To się po prostu w pale nie mieści. W kościele proszę zważać na to, jest to małe pomieszczenie, jak przychodzicie tu do kościoła, żeby nie używać albo bardzo oględnie używać i tu określone jakieś środki zapachowe, żeby w domu, w którym jesteśmy, domu Bożym, nie pachniało kobietą. Nie powinno było tak być. Panu Bogu to chwały nie przynosi. A może być dla jakiego serca wrażliwego niepotrzebnym, wręcz bardzo wrogim takim elementem, bo jego nie widać. A jest. Żeby w kościele nie było czuć kobietami. Bardzo proszę o to, czcigodne niewiasty, szanując każdą z was. I jak pewnie wiecie, mnie osobiście cholernie wkurza te chyba nawet nie ciche, ale normalne przyzwolenie tego społeczeństwa katolickiego, przymykanie oczów na molestowanie dzieci przez sukienkowych. Według kurii, kiedyś tam jakiś purpurowy się wypowiedział, że molestowanie dziecka to przykre doświadczenie. Noż kurwa mać. Przykrym doświadczeniem może być, nie wiem, dwójka w szkole albo wizyta u dentysty, a molestowanie małego, niewinnego, bezbronnego dziecka to jest po prostu zwykłe skurwysyństwo i przestępstwo. Ale tego purpurowi i ich fanatycy jakoś nie mogą sobie przyswoić. A co najlepsze, według Kościoła aborcja wyklucza z Kościoła, ze wspólnoty kościelnej, ale pedofilia nie wyklucza z kapłaństwa. No, coś tu chyba, kurde, nie halo, prawda? I teraz powiem wam taką anegdotkę, tak dla rozluźnienia. Wyobraźcie sobie, Kościół katolicki, że w piątek wierzący nie mogą jeść mięsa, bo jest post. Wierni, czy jajecznicy też nie można jeść? Kościół katolicki, nie no, jajka możecie jeść. Wierni, ale przecież z jajek rodzą się kury, a kury są z mięsa. Kościół katolicki, nie są dopóki się nie urodzą. Możecie jeść. Wierni, czyli jak coś się jeszcze nie urodziło, to nie jest jeszcze tym, czym będzie, jak się urodzi. Kościół katolicki, dokładnie tak. A nie, zaraz. Rozumiecie? Inna sprawa, że religia katolicka głosi, że poza Kościołem nie ma zbawienia. A więc małe dzieci, które umrą, a których nie chciano lub nie zdążono ochrzcić, idą do piekła, a konkretnie do jego części zwanej limbus, perurom, gdzie będą za karę po wsze czasy cierpieć na chwałę Chrystusa. No, tak już wam w poprzednich materiałach pokazywałem, ten Jezus katolików, no, jest wyjątkowo miłościwy i umiłował sobie lud ziemski.
Powiem wam, moi drodzy, tak, według mnie osobiście. Urzędnik nie jest od wieszania krzyży, lekarz nie jest od klauzuli sumienia, nauczyciel nie jest od klepania paciorków, polityk nie jest od przemawiania zambony. Podatnicy płacą im za konkretne usługi, a nie za wyręczanie księży. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Politycy, którzy wszędzie wciskają Boga, jakby to porównać, to jest coś w rodzaju jak, nie wiem, nie będę przeginał, bo i tak nie wiem, czy mi nie zrzucą tego filmiku. Staram się hamować jak mogę, ale dam wam jeden przykład polityków oderwanych od rzeczywistości, na przykład z tej Konfederacji Brauna. No ci są już doszczętnie odklejeni. Braunowi przeszkadzała, jak słyszeliście, wystawa LGBT w Sejmie, że to zgorszenie i tak dalej, ale konia z rzędem temu, kto widział lub słyszał lub wie o czymś takim, że Braun interweniował na przykład na jakiejś plebanii, gdzie były molestowane dzieci, albo chociażby w Sosnowcu, gdzie odbywały się jakieś orgie. Czy to nie jest zepsucie, czy to nie jest demoralizacja? Jakoś Braun na te, nie wiem, molestowanie dzieci, jakoś jest głuchy, ślepy, nie do widza. No ale to jest, Braun to jest takim typowym przykładem takiego tępego, zaślepionego katola. Jezusa Chrystusa na Króla Polski. I tam spotkaliśmy, bo Grzegorz Braun też był, pana posła Sławomira Zawiślaka. Ja wtedy już byłem pewny, że to przypadek nie mógł być. Tam przy błogosławieństwie tego aktu nam pobłogosławił wówczas Jego Ekscelencja arcybiskup Andrzej Dzięga. To są rzeczy tak symboliczne i tak przejmujące, że o żadnym przypadku mowy nie ma. Więc tym bardziej się cieszę. No okej, będę zmierzał ku końcowi, bo kuźwa nie wiem, czy znowu nie zrzucą. Normalnie się boję, ale jedziemy z tym koksem. Na koniec jeszcze troszeczkę, nie wiem, dam wam do myślenia, bo próbowałem to rozkminić, ale jakoś mi to nie wychodzi. Może komuś z was się to uda. A zatem posłuchajcie. Według tych oficjalnych danych Jezus urodził się 25 grudnia. Jeszcze tej samej nocy, czyli 6 stycznia, przyszli do niego trzej królowie. Maryja urodziła Jezusa 25 grudnia, około 9 miesięcy po niepokolanym poczęciu, które obchodzi się 8 grudnia. I dlatego Herod kazał wymordować w Betlejem wszystkich chłopców poniżej 2 roku życia. Łapiecie? Nadążacie? A mógł się ograniczyć do 2 tygodni. Jezus przyszedł na świat pod panowaniem Heroda Wielkiego, który zmarł na 4 lata przed urodzeniem Jezusa, którego to rodzice udali się na spis ludności zarządzany przez Rzymian do prowincji Judea, utworzonej dopiero 6 lat po urodzeniu Jezusa. A największym cudem, jakiego dokonał, było, że przeżył 33 lata jako biały stolarz w długich włosach na Bliskim Wschodzie. Czegoś nie rozumiecie? Wszystko proste i jasne? No i może jeszcze tak na koniec okres świąteczny. Wielkie święta katolickie. Okres uczczenia narodzin Żyda, dziecka z niepokalanego łoża, uchodźcy, który urodziłby się w dzisiejszej Polsce, byłby piętnowany, wyszydzany, a nawet bity. Przez kogo? Przez tych, którzy najbardziej o tym okresie mówią, rzekomo obchodzą. Taka mała hipokryzja. Moi kochani, tym chyba będę kończył
Także po niedzieli wrócimy do polityki. Raz w tygodniu zrobimy, tak jak tutaj sugerowaliście, tematy religijne. Jeden dzień w tygodniu będzie religia. I tak na koniec powiem, może w ten sposób zakończę. Jeśli ktoś urodził się w katolickiej, wierzącej rodzinie, przeszedł w dzieciństwie i młodości wszystkie etapy tej religijnej indoktrynacji i zniewolenia i mimo tego potrafił wyrwać się z tego zaklętego kręgu i odkryć właściwą prawdę o świecie i życiu, to ja składam mu wyrazy głębokiego podziwu i szacunku, czyli sobie również. Moi drodzy, to na dzisiaj tyle. No przykro mi, że tamten filmik spadł, no trudno. Bywa, mamy fanatyków niestety w naszym kraju. Widzimy się oczywiście w niedzielę na live'ie. Ja Wam już bardzo dziękuję. Jeszcze raz zapraszam w niedzielę na 18, a w Sucharze Dnia też coś związane z Kościołem, ale zobaczycie Andrzeja, który pozdrawia sam siebie. No. Tak na rozluźnienie. Mam nadzieję, że to nie obrazi niczyich uczuć. Dobra, to tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia w niedzielę. Cześć. Wielce szanowna Pani Prezes, Pani Elżbieto, wielce szanowni najbliżsi Pana Profesora, na czele z dziećmi Pana Profesora, rodzino Pana Profesora, przyjaciele, współpracownicy, szanowny Panie Prezydencie Rzeczypospolitej wraz z małżonką, szanowny Panie Premierze, Panie Prezydencie Miasta Krakowa,